Zdradził pan Polskę, podporządkowując się Rosji. Obraża pan pamięć swojego brata. To pan jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za działania firmy założonej przez mojego syna. Niech pan nie mówi o totalitaryzmie, bo to pan jest jego symbolem. 500 000 Polaków ma dość waszego rządu. Nie było tam 500 000 ludzi, tylko garstka agentów i zdrajców. Dobrze panu radzę, panie Tusk. Wracaj pan do Brukseli. Tu na pana czeka najwyżej długa odsiadka. Witajcie w moim studiu, gdzie już za moment rozegra się historyczna debata, w której zderzą się dwa potężne monolity polskiej sceny politycznej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. To będzie starcie bez zasad, bez ograniczeń, bez litości. Każdy z nich zada przeciwnikowi aż 5 pytań, w których będzie mógł zapytać o cokolwiek chce i powiedzieć to, co naprawdę o nim myśli. Nie będzie tu miejsca na dyplomację, ani na poprawność polityczną. Więc nie możecie przegapić tej niepowtarzalnej okazji, aby być świadkami historii na żywo. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny i nie ma na celu nikogo obrazić. W filmie wykorzystano sztuczną inteligencję, która samodzielnie wygenerowała odpowiedzi na potrzeby eksperymentu. Nie są to autoryzowane wypowiedzi rozmówcy. Prosimy o traktowanie filmu jako ciekawostki naukowej. Miłego oglądania. Przed Państwem Jarosław Kaczyński. Witam pana redaktora. Panie Donaldzie, dziękuję, że zdecydował się pan wziąć udział w tej historycznej debacie. Nie spodziewałem się, że zechce pan ze mną rozmawiać, skoro tak często ucieka pan od odpowiedzialności i od prawdy, ale skoro już tu jesteśmy, to z chęcią wykorzystam okazję, żeby pokazać Polakom, z kim mają do czynienia. Nie boję się pańskich prób zaszczucia i manipulacji. Zaczynajmy. A w drugim narożniku Donald Tusk. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie prezesie, nie unikam odpowiedzialności, a tym bardziej prawdy. Jestem pewien swoich poglądów i swojej racji. Nie mam nic do ukrywania ani do stracenia. Możemy zaczynać? Skoro formalności mamy za sobą, w takim razie, żeby nie przedłużać, zaczynamy debatę. Komputer wylosował kolejność, więc jako pierwszy pytanie zadaje pan Jarosław Kaczyński. Proszę bardzo. Panie Tusk, dlaczego zdecydował się pan na powrót do polskiej polityki po 6 latach nieobecności? Czy to oznacza, że nie udało się panu zrealizować swoich ambicji na arenie międzynarodowej? Czy to prawda, że chce pan zostać prezydentem Polski w 2025 roku? Panie Kaczyński, zdecydowałem się na powrót do polskiej polityki, ponieważ nie mogłem dłużej patrzeć na to, co PiS robi z moim krajem. Nie mogłem milczeć i biernie przyglądać się temu, jak pan niszczy demokrację, praworządność i wolność w Polsce. Nie mogłem być obojętny na los milionów Polaków, którzy cierpią pod pana rządami. Zdecydowałem się na powrót do polskiej polityki, ponieważ chcę walczyć o lepszą Polskę. Chcę przywrócić Polsce godność i szacunek. Chcę odbudować Polskę jako silnego i wiarygodnego partnera w Unii Europejskiej i na świecie. Nie oznacza to, że nie udało mi się zrealizować moich ambicji na arenie międzynarodowej. Wręcz przeciwnie. Przez 6 lat pełniłem zaszczytną i odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Byłem świadkiem i uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń i decyzji na poziomie europejskim i globalnym. Nie wiem, skąd pan bierze te informacje o moich planach prezydenckich. To nie jest teraz ważne. Teraz najważniejsze jest skupienie się na wyborach parlamentarnych w 2023 roku, kiedy już pokonamy pańską partię i odbudujemy demokrację w Polsce. Kolej na pana Tuska. Panie prezesie, czy nie uważa pan, że swoją obsesją na punkcie katastrofy smoleńskiej i oskarżeniami pod moim adresem obraża pan pamięć swojego brata i godność jego ofiary? Szanowni Państwo, to jest pytanie, które pokazuje, jak bardzo bezczelny i bezwzględny jest Donald Tusk. Pokazuje również, jak bardzo jest pan zimny i obojętny, ale pokazuje również, że jest pan świadomy swojej winy i w tym szczególnym przypadku akurat się z panem zgodzę. Panie Tusk, to nie jest obsesja tylko poszukiwanie prawdy i sprawiedliwości, to nie są oskarżenia, a fakty i dowody. To pan obraża pamięć mojego brata i godność jego ofiary, bo ma pan świadomość odpowiedzialności za tę katastrofę. W sposób bezwzględny i wyrachowany zaniedbał pan bezpieczeństwo prezydenta Polski i jego delegacji. Ukrywał pan i fałszował informacje o przyczynach i przebiegu tej tragedii. I wreszcie zdradził pan Polskę, podporządkowując się Rosji. Niech pan nie udaje, że ma pan czyste sumienie i czyste ręce, że szanuje pan mojego brata i jego ofiarę. Niech się pan w końcu przyzna do swojej winy i weźmie odpowiedzialność za swoje zbrodnie, stając przed sądem. Panie Jarosławie?
Panie Tusk, czy przyznaje się pan do odpowiedzialności za katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginął mój brat Lech Kaczyński wraz z 95 innymi osobami? Czy zgadza się pan z ustaleniami raportu Antoniego Macierewicza, który wskazał na liczne nieprawidłowości i zaniedbania ze strony waszego rządu? Czy żałuje pan, że nie uczestniczył pan w pogrzebie ofiar katastrofy? Panie Kaczyński, to jest bardzo bolesne i trudne pytanie. Nie przyznaję się do odpowiedzialności za katastrofę smoleńską, bo nie uważam, że byłem za nią odpowiedzialny. Uważam, że był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności i błędów ludzkich, które doprowadziły do tego tragicznego wypadku. Moim obowiązkiem jako premiercha było zapewnić prawidłowe i rzetelne wyjaśnienie przyczyn katastrofy oraz współpraca z rosyjskimi władzami w tej sprawie. Nie zgadzam się z żadnymi ustaleniami raportu Antoniego Macierewicza, bo nie jest to raport, tylko paszkwil. To jest kłamstwo i manipulacja, która ma na celu zafałszować prawdę i oskarżyć mnie i moich ludzi o zbrodnie, co jest haniebne i obrzydliwe, ale nie powiem, żebym się tego po was nie spodziewał. Oczywiście współczuję wszystkim rodzinom ofiar katastrofy. To są ludzie, którzy stracili swoich bliskich i przyjaciół. Są to ludzie, którym należy się szacunek i pamięć, a pan i pańska partia traktują jak narzędzia w swojej walce politycznej. Żałuję, że nie mogłem uczestniczyć w pogrzebie ofiar katastrofy, bo chciałem im oddać hołd i wyrazić współczucie. Nie mogłem tego zrobić, bo pan i pańska partia zrobili z tego polityczny spektakl i wykluczyli mnie z ceremonii, co było niesprawiedliwe i nieludzkie i nigdy wam tego nie zapomnę. Zaczyna robić się gorąco, ale to jeszcze nie koniec. Pańska kolej, panie Tusk. Panie Jarosławie, czy zdaje pan sobie sprawę, że pańska partia jest odpowiedzialna za spadek standardów demokracji i praworządności w Polsce? Co skutkuje ostracyzmem międzynarodowym i karami finansowymi ze strony Unii Europejskiej? To jest typowe pytanie z pana strony. Nie ma w nim ani grama prawdy, ani grama szacunku dla Polski i Polaków. To jest pytanie, które pokazuje, jak bardzo pan jest oderwany od rzeczywistości i zmanipulowany przez Brukselę i Berlin. Prawo i Sprawiedliwość nie jest odpowiedzialna za spadek standardów demokracji i praworządności w Polsce. Tylko pan i pana poprzednicy. To pan zniszczył polską demokrację i praworządność, bo to pan ustanowił układ okrągłostołowy i zabetonował system trzeciej RP. To pan zaniechał lustracji i dekomunizacji. Zezwolił pan na korupcję i nepotyzm, podporządkowując sobie sądy i media. Moja partia nie jest odpowiedzialna za ostracyzm międzynarodowy i kary finansowe ze strony Unii Europejskiej, tylko pan i pańscy sojusznicy. To pan spiskuje przeciwko Polsce i donosi na nas do Brukseli i Berlina, podważa naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej, szkodząc naszym interesom i bezpieczeństwu. To są próby narzucenia nam obcych wartości i interesów, które są sprzeczne z naszą tożsamością i godnością. To są próby podważenia naszego prawa do samostanowienia i wolności. No dobrze, pańska kolej, panie Jarosławie, kontynuujmy. Panie Tusk, niech pan tu przy wszystkich wyjaśni swoje powiązania z aferą Amber Gold, która dotknęła ponad 19 000 osób oszukanych przez firmę założoną przez pańskiego syna. Czy ma pan jakiekolwiek wyrzuty sumienia wobec pokrzywdzonych? Panie Kaczyński, to jest kolejna próba pana i pana partii, aby mnie oczernić i skompromitować. Nie mam nic wspólnego z aferą Amber Gold. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za działania firmy założonej przez mojego syna. Nie miałem żadnej wiedzy ani wpływu na to, co się tam działo. Uważam, że działania prokuratury i służb specjalnych były właściwe i zgodne z prawem. Nie ingerowałem w ich pracę, ani nie próbowałem wpływać na ich decyzje. Nie mam w tej sprawie nic do ukrycia i nie obawiam się żadnych konsekwencji. Za to Prawo i Sprawiedliwość próbowała wykorzystać tę sprawę do celów politycznych i nagonki na mnie. To pan powinien się wstydzić za swoje kłamstwa i manipulacje. Oczywiście, że mam wyrzuty sumienia wobec pokrzywdzonych. To są ludzie, którzy stracili swoje oszczędności i zaufanie. To są ludzie, którym należy się sprawiedliwość i odszkodowanie. To są kolejni ludzie, których pan i pana partia traktują jak pionki w swojej grze politycznej, co jest haniebne i obrzydliwe. To była wyczerpująca odpowiedź, kolejna pana Tuska. Panie Kaczyński, przyznaje się pan, że pańska polityka socjalna oparta na rozdawnictwie pieniędzy publicznych jest nieefektywna i niesprawiedliwa oraz doprowadziła do zadłużenia kraju i inflacji? Nie przyznaję się do takiej bzdury. Jasno widać, że pan nie rozumie, co to jest polityka socjalna.
To nie jest rozdawnictwo, to jest inwestycja w ludzi i w przyszłość Polski. To jest sprawiedliwość społeczna, która daje szansę tym, którzy byli pomijani i wyzyskiwani przez pana i pańskich kolesi z Platformy Obywatelskiej. To jest odpowiedzialność za dobro wspólne, która nie pozwala na to, aby ludzie żyli w biedzie i nędzy. Pańska polityka socjalna była polityką dla bogatych i dla korporacji. To pan zwiększał zadłużenie kraju i inflację, podnosząc podatki i obciążając obywateli. To pan doprowadził do tego, że ludzie masowo wyjeżdżali z Polski, czego pan jest chyba najlepszym przykładem. To pan zaniedbał służbę zdrowia, edukację i infrastrukturę. My robimy to inaczej. Dbamy o Polaków i o Polskę. Realizujemy program 500+, a po wyborach zwiększymy tę kwotę do 800 zł. Zapewniliśmy seniorom 13. emeryturę. Obniżyliśmy wiek emerytalny, który pan i pański zdradziecki rząd podnieśliście bez zgody narodu polskiego. Podnosimy płacę minimalną, żeby ludzie wreszcie mogli godnie żyć. Budujemy mieszkania i drogi. To my wspieramy rodziny, seniorów, rolników i przedsiębiorców. Tworzymy silną i sprawiedliwą Polskę. No dobrze, pańska kolej, panie Jarosławie, kontynuujmy. Panie Tusk, czy jest pan zwolennikiem ideologii gender? Czy popiera pan wprowadzenie związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych w Polsce? Czy popiera pan edukację seksualną według standardów WHO w szkołach? Czy popiera pan prawo do aborcji na życzenie i eutanazji? Rozumiem, panie prezesie, że tym pytaniem chce mnie pan postawić w trudnej sytuacji. Czego oczywiście się po panu spodziewałem. To prawo i sprawiedliwość od lat straszy ludzi okrutną wizją zagrożenia dla rodziny i moralności. Jednak biorąc na siebie brzemię prezesa partii rządzącej w kraju, powinien pan szanować godność każdego człowieka. Tymczasem kolejny raz wywołuje pan w Polsce wojnę ideologiczną, zamiast zajmować się rzeczami ważnymi dla kraju. Jednak muszę pana zmartwić, nie jestem zwolennikiem żadnej ideologii LGBT ani gender. Jestem zwolennikiem poszanowania praw człowieka i godności każdej osoby. Uważam, że są to ludzie tacy sami jak inni, którzy mają prawo do życia, miłości i szczęścia. Uważam, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru partnerka lub partnerki i do uznania tego związku przez państwo. Uważam, że każdy związek oparty na miłości i zaufaniu jest wartościowy i godny szacunku. Nie popieram prawa do aborcji na życzenie i eutanazji, bo uważam, że są to kwestie etyczne i moralne, które wymagają głębokiej refleksji i dialogu społecznego. Uważam jednak też, że państwo nie powinno narzucać swojej woli kobietom w sytuacjach trudnych i dramatycznych. Uważam też, że państwo nie powinno zabraniać ludziom decydowania o swoim życiu w sytuacjach terminalnych i cierpiących. Uważam więc, że prawo do aborcji i eutanazji powinno być w pewien sposób ograniczone, ale nie bezwzględnie zakazane. Kolej na pana Tuska. Czy nie widzi pan sprzeczności między pańskim hasłem dobra zmiana, a faktem, że pańska partia obsadza stanowiska publiczne ludźmi związanymi z PRL-em, aferkami korupcyjnymi lub skazanymi za przestępstwa? Nie widzę sprzeczności między naszym hasłem dobra zmiana, a faktem, że obsadzamy stanowiska publiczne ludźmi kompetentnymi, uczciwymi i patriotycznymi. Moja partia realizuje nasze hasło dobra zmiana poprzez reformę państwa i oczyszczenie go z patologii i układów. To pan obsadzał stanowiska publiczne ludźmi związanymi z PRL-em, aferami korupcyjnymi lub skazanymi za przestępstwa. To pan mianował na ważne stanowiska ludzi takich jak Cimoszewicz, Olechowski czy Kamiński. Niech pan nie rzuca błotem na naszych ludzi, bo to pan ma brudne ręce. Niech pan nie oskarża nas o nepotyzm i kolesiostwo, bo to pan stworzył układ i sitwę. Niech pan nie kwestionuje naszej dobrej zmiany, bo to my naprawiamy pański bałagan i zaniedbania. Jesteśmy partią czystą i uczciwą. Panie Jarosławie, jako że rozpoczął pan debatę, ostatnie pytanie jako pierwszy zada pan Donald Tusk. Takie mamy zasady, proszę się nie obrażać. Panie Tusk, proszę zadać ostatnie pytanie. A co z waszą totalitarną ustawą Lex Tusk? Jesteście z tego dumni? Cały świat wam tercha patrzy na ręce, jak próbujecie mnie zniszczyć, tylko dlatego, że tracicie poparcie w sondażach. Widział pan, ile ludzi przybyło na marsz 4 czerwca? Prawie 500 000 Polaków ma dość waszego rządu. A wy ukrywacie swoje afery głośnymi hasłami o walce z relokacją uchodźców. Jak mogliście upaść tak nisko, żeby dla własnych celów wykorzystywać pamięć ofiar obozów Auschwitz? Panie Tusk, niech pan nie mówi o totalitaryzmie, bo to pan jest jego symbolem.
To pan wprowadził w Polsce rządy PO-PSL, które łamały prawo i konstytucję. To pan zignorował wybór Polaków w 2015 roku i uciekł do Brukseli, gdzie próbował podważyć demokratyczne zmiany w naszym kraju. Niech pan nie mówi o aferach, których jest pan największym bohaterem w historii współczesnej Polski. To pan jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską i za to, że do dziś nie znamy prawdy o tej tragedii, a skoro poruszył pan ustawę, którą nazywacie Lex Tusk, nie jest to ustawa skierowana przeciwko panu. To jest ustawa skierowana przeciwko przestępcom i złodziejom, którzy okradali Polskę i Polaków. A wasze paniczne obawy przeciwko rozliczeniom tych przestępców wyraźnie pokazują, że to właśnie pan jest jednym z nich. Niech pan nie wmawia ludziom, że ma pan poparcie społeczne. Marsz 4 czerwca to była prowokacja i manipulacja. Nie było tam 500 000 ludzi, tylko garstka agentów i zdrajców, a my nie wykorzystujemy pamięci ofiar obozów Auschwitz, to wynik waszej manipulacji. Proszę państwa, nawiązując do relokacji uchodźców, jako Prawo i Sprawiedliwość bronimy naszej tożsamości i kultury przed zagrożeniem ze strony islamu. Nie pozwolimy na to, żeby Polska stała się drugą Szwecją czy Francją. Nie pozwolimy na to, żeby nasi obywatele żyli w strachu przed zamachami i gwałtami. Nie pozwolimy na to, żeby nasza wiara i nasze wartości były lekceważone i atakowane przez obcych. Dlatego zwracam się do wszystkich, którzy mają Polskę w sercu, żebyśmy w najbliższych wyborach wspólnie obronili Polskę przed ludźmi pokroju Donalda Tuska. Proszę jeszcze nigdzie nie uciekać. Ostatnie pytanie pana Jarosława. Proszę bardzo. Panie Tusk, skoro nie ma pan nic do ukrycia, to dlaczego pan i pańscy pobratymcy tak panicznie boicie się ustawy, która raz na zawsze ujawni wszystkie wasze powiązania z Rosją? Wie pan, dlaczego Polacy nigdy nie dopuszczą do pańskiego powrotu do władzy? Bo zabierze im pan wszystko, co mój rząd wypracował dla Polski przez ostatnie 2 kadencje. Zabierze pan 500+, zabierze pan 13. i 14. emeryturę. Jedyna rzecz, którą podniesie pan Polakom, to wiek emerytalny. Jeśli wygracie wybory, a my do tego nie dopuścimy, to pozwolicie Europie zalać Polskę imigrantami. Zrobicie z Polski drugą Francję, gdzie będą specjalne strefy, do których lepiej nie wchodzić. Tego pan chce, żeby Polacy żyli w strachu, żeby bali się o swoje dzieci. Dobrze panu radzę, panie Tusk. Wracaj pan do Brukseli, bo tu na pana czeka najwyżej długa odsiadka. Dziękuję i do widzenia. Nie mam żadnych powiązań z Rosją i nie mam sobie nic do zarzucenia w tej sprawie. Jestem pewny siebie i swojej uczciwości. Nie wie pan, dlaczego Polacy chcą mojego powrotu do władzy? Bo widzą, co pan i pańska partia robicie z Polską. Nie dajecie im 500+, ani 13. czy 14. emerytury z poszanowania ludzi. Tylko budujecie elektorat, kupując wyborców i zadłużając przyszłe pokolenia Polaków na lata. Zabierchacie im wolność, demokrację i praworządność. Jedyna rzecz, którą obniżacie Polakom, to poziom życia i bezpieczeństwa. Poza tym, jeśli Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę, to pozwolicie Polsce odciąć się od Europy i zrobicie z Polski drugą Białoruś, gdzie będą działać specjalne służby, do których lepiej nie podskakiwać. Tego właśnie chcecie? Zbudować państwo totalitarne? Nie pozwolę zrobić z Polski drugiej Korei Północnej. Żeby Polacy żyli w nędzy? Żeby bali się o swoje życie? Jestem gotowy do walki o Polskę i o jej przyszłość. Dobrze panu radzę, panie Kaczyński. Niech pan wraca do swojej wieży z kości słoniowej, bo tu na pana czeka tylko izolacja i pogarda. Dziękuję i do zobaczenia na wyborach.